Są samochody, które w świecie motoryzacji są tym, czym trufle w świecie grzybów. Niezwykle rzadkie, niezwykle cenne i w zasadzie nie mają konkurencji. Takimi samochodami są na przykład sportowe albo usportowione, luksusowe limuzyny. Wielkie, ale szybkie, mocne i twarde. Takie jak to. Audi S8. 5 metrów 20 cm luksusu. To 13 cm więcej niż miała poprzednia generacja. No dobra, dokładnie ma 5 metrów 17 cm. Natomiast pomimo, że mamy więcej samochodu, to Audi chwali się, że waga się nie zmieniła, ponieważ 58% tego wszystkiego to single space frame wykonana z aluminium. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o... Widzieliście, co on zrobił? O tym Wam opowiem później, ale to jest mega fajna funkcja. Całe to tutaj, czyli kabina pasażerska, jest już zrobiona ze specjalnie wzmacnianej na gorąco stali. A tutaj z tyłu, za fotelami przednimi, pojawiła się gruć, która jest zrobiona z kompozytów i włókna węglowego, która dodatkowo usztywnia nadwozie. Efekt jest taki, że jest całość sztywniejsza o 24% niż w poprzedniku, co w przypadku tak wielkiego auta ma naprawdę duże znaczenie. Natomiast wiecie, jaki jest efekt całego tego odchudzania, tego aluminium, na przykład magnezowych mocowań amortyzatorów? Ten samochód jest o 250 kg cięższy od BMW 750 i o 200 kg cięższy od porównywalnego Mercedesa klasy S z 8-cylindrowym silnikiem. Więc jakby Niemcy z Audi urządzali w czasy odchudzające w sanatoriach, to wracalibyście z nich o 15 kg grubsi. A jest ciężko, ponieważ tutaj zamocowano V8 o pojemności 4 litrów, która ma 571 koni mechanicznych i 800 Nm. Ma owszem aluminiowy blok, ale na przykład cylindry powleczono żelazem po to, żeby stawiały trochę mniejsze opory. Dołożono tutaj też układ mild hybrid, czyli pojawiła się mała bateryjka i pojawił się mały silniczek elektryczny. Oczywiście ich podstawowym zadaniem jest ograniczenie zużycia paliwa oraz wspomaganie lekko silnika spalinowego. Ale nie tylko, ponieważ tutaj ta 48V instalacja odpowiada za coś jeszcze, mianowicie za sterowanie zawieszeniem, ponieważ mamy tu nie tylko pneumatykę i nie tylko zawieszenie aktywne, ale ono jest także predyktywne. Co to oznacza? Że przewiduje pewne rzeczy. Kiedy uderza Was samochód, to chodzi o to, żeby Wasze auto, Wasze A8 było jak najwyżej, ponieważ wtedy energię uderzenia przejmuje tutaj próg boczny, który jest najmocniejszy. Drzwi nie są tak mocne, jak tutaj, ta część samochodu. W związku z czym po prostu chroni pasażerów i nawet Audi wyliczyło, że możliwość odniesienia przez Was obrażeń zmniejsza się dzięki temu o 50%, bo po prostu jesteście trochę jak w SUV-ie. Ale to jeszcze nie koniec możliwości tego zawieszenia. Tutaj jest kamera, która skanuje drogę przed samochodem nawet w odległości 70-80 metrów. Wykonuje około 18 skanów na sekundę tej drogi, wysyła te skany do centralki sterującej zawieszeniem i co robi wtedy zawieszenie? Zależnie od tego, czy tam jest dziura, czy tam kolejna, czy nierówność poprzeczna, czy zakręt, każde koło ustawia inaczej. Ma to też zaletę, kiedy jedziecie dynamicznie, ponieważ wtedy na przykład robicie prawy zakręt, lewe koła wtedy zwiększają sobie prześwit, prawe obniżają prześwit i wychył nadwozia wynosi tylko 2 stopnie, podczas gdy w większości samochodów to 5-6 stopni. I jeszcze macie przeciążenie około 1G w luksusowej limuzynie, która ma ponad 5 metrów długości. Technicznych cymesików technologicznych jest tu więcej. Wyobraźcie sobie, że wbudowano tutaj w wycieraczkę spryskiwacze, których nie widać gołym okiem. A działa on w ten sposób, że spryskuje szybę zależnie od tego, pod jakim kątem jest akurat wycieraczka, to po pierwsze. Po drugie, siła tego spryskiwania jest zależna od 3 czynników: poziomu zabrudzenia szyby, szybkości, z jaką jedziecie i w dodatku temperatury zewnętrznej. Jeszcze jedna rzecz. Reflektory. Tutaj mamy reflektory HD Matrix i one są również z laserem. To, czy są z laserem, czy nie, poznać można po tej niebieskiej strzałce, którą tutaj widzicie. O. I teraz każdy taki reflektor składa się ze 138 diod niezależnych plus z jednej tej diody laserowej. W momencie, kiedy jedziecie na światłach drogowych, a nie mijania, to ta dioda laserowa dwukrotnie zwiększa zasięg świateł drogowych, czyli tych tak zwanych długich.
dwukrotnie. I jeszcze jedna ciekawostka. W całym samochodzie, jak wiecie, no, są systemy autonomicznego wsparcia i każdy samochód ma tam radar, kamery, czujniki ultradźwiękowe. Wiecie, ile tego typu rzeczy jest w tym samochodzie? 24. Ma dokładnie 12 czujników ultradźwiękowych. No to je akurat łatwo znaleźć, bo to są te. Ale oprócz tego ma 5 kamer zwykłych, jedną kamerę termowizyjną, laser dalekiego zasięgu, to prawdopodobnie jest to, i do tego jeszcze 5 niezależnych radarów. 4 średniodystansowe, które mierzą wszystko w odległości 75 metrów i jeden długodystansowy, który sięga nawet kilkaset metrów do przodu. Same drzwi mają oczywiście już funkcję otwierania elektrycznego, czyli o 5 mm wystarczy wysunąć klamkę i wtedy siłowniki odciągają całą resztę, natomiast jak Wam się to zatnie, to oczywiście ciągniecie normalnie i hydraulicznie się otwierają wtedy drzwi. Możecie sobie domówić, rzecz jasna, jak to w takiej limuzynie, dociąganie. Natomiast naprawdę najfajniejsze to jest to podnoszenie nadwozia o te 5 cm, żeby ułatwić Wam wsiadanie. A już za długo stoi, nie? Nieodpalony. I już nie starczyło mu energii w tej baterii 48V na to, żeby podnieść go kolejny raz. To też pokazuje, jak dużo tej energii zużywa po to, żeby jednorazowo w ogóle dźwignąć ten samochód o 5 cm. W starych Audi wynurzały się ekrany z deski rozdzielczej, te takie multimedialne, natomiast w tym otwierają się nawiewy klimatyzacji i oczywiście one mogą się również zamknąć, jak wyłączycie klimatyzację. Zobaczcie. Najlepsze jest to, że nawet teraz, żeby sterować ich nadmuchem, to już nie sterujecie tego pokrętełkiem, czy tak jak bywa czasami w turbinach, nie przekręcacie, tylko poziom nawiewu regulujecie sobie tutaj dotykowo i działa to paradoksalnie świetnie. Oczywiście pytanie, czy to jest potrzebne, bo to właśnie przez tego typu rzeczy, te silniczki elektryczne, które są tutaj i tego typu dotykowe rozwiązania, ten samochód waży 2 tony 250 kg, a nie jak konkurencji około 2 ton. Natomiast oczywiście tak jak już w Audi A6, jak w Audi A7, jak w wielu innych Audi macie 2 ekrany dotykowe, z czego jeden jest typowym ekranem multimedialnym i dotykowym, a z tego dolnego obsługuje się klimatyzację i kilka innych funkcji, jak na przykład to. Możemy mieć tu oczywiście nie tylko wentylację, nie tylko ogrzewanie foteli, ale możemy też mieć masaż fotela i tutaj Audi chwali się, że tutaj mamy aż 15 kul, które są tutaj wmontowane, takich specjalnych powietrznych, i te 15 kul dba o to, żeby było Wam wygodnie. Co do wykonania, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Ten segment już wymaga, żeby to była prawdziwa skóra, a nie byle co. Audi chwali się, że to już nie chromuje skóry, czyli ona nie jest chromowana, w związku z czym jest dużo bardziej miękka, ponieważ chromowanie, czyli takie specjalne garbowanie skóry chromem tak naprawdę powoduje, że ona jest twarda. No tutaj zastosowano chyba na tej części jednak chromowaną, bo to jest twardsze, ta część jest dużo bardziej miękka. To, co ja bym jednak wolał, to wolałbym, żeby ta konsola środkowa tu aż do tego momentu była obszyta skórą, bo tutaj pojawia się ten czarny lakier fortepianowy i na przykład jak się trzyma tutaj kolano, no to już czuć wtedy, że to jest twarde, a nie miętkie. Świetne klamki, bo o ile zazwyczaj ja do klamki, wiecie, no tak nie fizycznie się sięga, nie wiadomo jak ją złapać, gdzieś tu czasami schowana, wychyla się rękę, gdzieś tam za daleko, to tutaj zobaczcie, jeden paluszek i otwarte. Dobra, jeszcze jedna rzecz na pewno interesuje użytkowników Audi S8. Bagażnik. A ten ma 505 litrów pojemności i to prawdziwe 505 litrów, a nie jakieś udawane tam, że to niby 505, ale z czego 150 to jest schowek pod podłogą, po lewej stronie, po prawej, schowek przed pasażerem, w podłokietniku, jeszcze w drzwiach. Nie, tu jest 505 litrów bagażnika, może nie ma tam zbyt regularnej przestrzeni, ponieważ tutaj jest taki garb i tutaj też po bokach są garby, no ale umówmy się, i tak załadujecie tutaj 3 przyzwoite walizy, więc powinno wystarczyć na dłuższy wyjazd. Oczywiście kanapa się nie składa, bo to jest tam to, o czym Wam mówiłem, czyli ta specjalna płyta, która ma dodatkowo usztywniać nadwozie, ale za to w miejscu, gdzie jest normalnie podłokietnik, to możecie mieć w niektórych wersjach tutaj lodóweczkę, a w tym akurat wypadku możecie mieć rękaw na narty. Czyli se przewieźć to i owo. Tu coś wypadło. Jeszcze wracając na chwilę do działania klimatyzacji, to wyobraźcie sobie, że tutaj na podszybiu z tyłu umieszczono czujnik temperatury, że jak słońce świeci z tamtej strony,
to jeszcze macie dodatkowo klimatyzacja dopasowuje temperaturę we wnętrzu i siłę jej działania, siłę nadmuchu do tego, co zbiera tam ten czujnik z tyłu. Ładowarka indukcyjna tutaj jest, co znaczy, że mamy tak naprawdę dwa te phone boxy, które stosuje Audi. Jeden na przód, drugi na tyłu. Na przykład jeżeli siedzicie sobie tutaj z tyłu i tutaj swój telefon sparujecie z tyłem, to jak będziecie rozmawiali z kimś przez ten telefon po Bluetoothie, to tam na tamtym ekranie nie będzie się wyświetlało, z kim rozmawiacie. Tylko będzie się wyświetlało Wam na tym indywidualnym tutaj, a ten indywidualny to jest taki mały tablecik, który można sobie wyjąć, można sobie go zabrać gdzieś w drogę. On mało tego obsługuje tutaj nie można pobrać aktualizacji oprogramowania. To nas nie interesuje. I z jego poziomu możecie sobie wszystkim tutaj sterować. Na przykład fotelem. Balans klimatyzacji fotela. Te akurat tutaj w wersji krótkiej nie są sterowane w żaden sposób elektrycznie, natomiast możecie sobie inne rzeczy tutaj zmieniać, na przykład natężenie światła, światła matrycowe. Są niedostępne, gdyż otwarte są drzwi. To przez Ciebie silne nie są dostępne. Dobra, i takich nie zobaczymy. Jest oświetlenie ambiente, czyli możecie sobie zmieniać kolorki z poziomu pasażera tylnej kanapy, które będą się tutaj Wam świeciły w drzwiach, a nawet tutaj na listwach w podsufitce. Czym jeszcze można sterować? Klimatyzacją, ogrzewaniem foteli, oczywiście wszystko to sobie indywidualnie ustawiać. Perfumy nawet można sobie rozpylić we wnętrzu z tej pozycji. Jonizację włączyć, ogrzewanie przestrzeni. No jest tego tutaj od groma i jeszcze trochę. Zapewne, właśnie, tak jak myślałem, można też sterować sobie audio. Tak? I jak wyskakuje, to... Oczywiście w wersji długiej możecie też mieć na przykład dwa ekrany tutaj, jeden tu, drugi tu. Też pełnią funkcję tabletu, też możecie je wyjąć ze sobą, też możecie używać ich poza samochodem, jeżeli macie dostęp do sieci Wi-Fi. Natomiast ta wersja długa występuje tylko w A8. W S8 nie jest dostępna na polskim rynku, jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Chinach i w Korei Południowej, czyli tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Audi twierdzi, że jednak w Audi A8 w Europie wolą jeździć kierowcy tam, a nie tutaj na tym fotelu pasażera. Zobaczcie, jak się ślicznie zamyka ten podłokietnik. No i to jest fajne, że jednak jak macie taki podłokietniczek chowany, to macie też tu wysuwany zagłówek i wówczas możecie przewieźć trzecią osobę tutaj po środku. Gniazdo 230 V obsłuży urządzenia do 150 W. Tu jest gniazdo zapalniczki, tam w podłokietniku były dwa gniazda USB-C. Tak samo dotykowe sterowanie klimatyzacją. Miejsca ile mam, każdy chyba widzi. Fajne jest to, że zastosowano tutaj szklany dach, ale on w ogóle nie ograniczył przestrzeni tutaj nad głową, bo zobaczcie, siedzę i naprawdę mam sporo tego miejsca. Ten dach ładnie jak się wysuwa, to się wysuwa górą, a nie wchodzi w szczelinę między dachem a podsufitką. No dobrze, wrzucimy sobie tryb Efficiency, co byśmy oszczędzali paliwo. I on wtedy, widzicie, obniża się. Co ciekawe, w tym Efficiency obniża się, a w komforcie się lekko uniesie. Zobaczcie, pokazuje nawet tutaj to. A to z tego względu, że Efficiency jak najniższe opory powietrza, więc samochód obniża się o parę milimetrów, czy tam 2 cm chyba dokładnie, po to, żeby one były jak najmniejsze, te opory powietrza. Natomiast to zawieszenie obniża się również wtedy, kiedy jedziecie w trybie Dynamic i w trybie Auto i przekroczycie prędkość 120 km na godzinę. Wówczas obniża się o kolejne 2 cm po to, żeby ten opływ powietrza na autostradzie przy szybkiej jeździe był jeszcze lepszy. No dobrze silny, jeszcze mniejszy, nie jeszcze lepsze. Jeszcze mniejszy opływ powietrza, żeby był na autostradzie. Natomiast skoro stoimy już na światłach przy zwężeniu, to zobaczcie, jaki tu jest mikry podłokietniczek. Wchodzi tutaj tylko i wyłącznie telefon i to jest coś, czego ja nie lubię w tych Audi. Nie tylko w tym Audi, to, że ten telefon, żeby na ładowarce indukcyjnej się ładował, to musi być zamknięty. Na szczęście są nie tylko kieszenie w drzwiach, ale jeszcze, takie sprytne schoweczki. Możecie go sobie unieść i tam wrzucić jakieś graciki. Zobaczcie też, jak to ładnie się pięknie otwiera. Natomiast podłokietniki są fajnie regulowane, ponieważ jak chcecie go wysunąć, to oddzielnie prawy i lewy się wysuwają tak do przodu. No i jest fantastyczna pozycja za kierownicą, bo tu mam rękę na podłokietniku, tu na podłokietniku i tutaj idealnie na kierownicy. Co więcej, ten podłokietnik i ten podłokietnik i ten podłokietnik i ten podłokietnik i podłokietniki z tyłu też są podgrzewane. Jak włączycie
sobie fotel podgrzewany, to równocześnie włączają się podgrzewanie podłokietników. Dużo mówimy o komforcie, o estetyce, o tych wszystkich technologicznych majstersztykach, a przecież tutaj mamy S8, sportową, luksusową limuzynę z 507 koni na pokładzie. To dobrze powiedziałem, silny? Z 571 jednymi, jak to się mówi? Mój poligloto. Nie, ty mówisz, że nie jesteś poliglotą, tylko tym. Poligamistą. Więc oprócz tych koni, których tutaj jest 571, mamy też 800 Nm, ale mnóstwo też innych narzędzi, które sprawiają, że to auto ma być tak sportowe, jakim Audi twierdzi, że jest. No więc jest tutaj na przykład sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi. Jest oczywiście Quattro, które przenosi napęd maksymalnie do 70% na przodzie, 30% na tyle, albo 85% aż na tyle i 15% z przodu. To naprawdę są bardzo duże rozbieżności. Oprócz tego mamy 4 koła skrętne. Jeżeli jedziemy z małą prędkością i manewrujemy na przykład na parkingu, to tamta tylna oś odwraca się w kierunku, czyli w przeciwnym kierunku, nie, w tym samym kierunku, rośnie, zmniejsza się, przepraszam. Tak skręcimy koła w lewo, to tylne obracają się w prawo, w przeciwnym, dobrze mówię. I dzięki temu, no nie wiem, obracają się w każdym razie w taki sposób, że promień skrętu zmniejsza się o metr. A jak jedziemy szybciej, na przykład po torze albo na autostradzie, to wchodząc w zakręty, tamte koła odwracają się w innym kierunku niż jak wtedy, kiedy jedziemy wolniej i w związku z tym mamy dużo lepsze trzymanie się na zakrętach. Oprócz tego wszystkiego możecie mieć ceramiczne hamulce, które mają z przodu chyba są 6 albo 8-tłoczkowe, w dodatku mają średnicę 44 cm i kosztują dodatkowo 50 000 złotych, ale jednocześnie zdejmują z masy samochodu jakieś 10 kg. Wejdźmy sobie w tryb auto, bo będziemy wjeżdżali zaraz w dziurową drogę i zobaczymy, jak działa to zawieszenie predykcyjne. I ten radar, czy tam laser, który skanuje drogę, przekazuje to wszystko do sterowania, do sterownika zawieszenia i wybiera, w jakiej pozycji które koło powinno być. A zanim tam dojedziemy, to jeszcze powiem Wam o skrzyni biegów, bo to jest 8-biegowy Tiptronic i taki występuje w każdym Audi w zasadzie. Natomiast Audi chwali się, że w zasadzie od podstaw przebudowało tę skrzynię. Na przykład zmieniono w niej tłumik drgań, zastosowano taki nowatorski, który dostosowuje się do tego, na którym biegu jedziecie i efekt tego jest taki, że zobaczcie, mamy teraz 1000 obrotów, ja cały czas mam wciśnięty pedał gazu w podłogę i samochód nawet jeszcze delikatnie przyspiesza. Nie czuć żadnych kompletnie wibracji i dzięki temu można jechać mając raptem 1000 obrotów na minutę. Kiedyś przy takiej prędkości obrotowej silniki po prostu się dusiły, gasły, w ogóle nie chciały jechać, można było je rozwalić. I generalnie w takim ustawieniu komfortowym trzeba przyznać, że jest po prostu najzwyczajniej w świecie ultra cicho i ultra komfortowo, a teraz wjeżdżamy na tą drogę gorszej jakości. Co to było? Jakieś zwierzę? Łoś? Lis, wilk, kuna, koń. Ja pierniczę, jak on wybiera to wszystko, co? Nic nie czuć. Jak się jedzie po tym takim lekko nierównym, czy to nie jest lekko nierówne? Zobacz. Ja pitole. Mam wrażenie, że pracują tylko koła, a cało nadwozie jest w miejscu utrzymywane. Tylko na tyłku czuć, tak naprawdę fotel oddaje te nierówności i opona i felga. Ale sam samochód, szkoda, że nie mamy tutaj szklanki wody, żeby ją postawić. Nie? I autentycznie podobno, kiedy dopracowywano to zawieszenie, to zależało im na tym, że kiedy siedzicie tu z przodu albo z tyłu na kanapie i macie na przykład kubki z kawą tutaj, to żeby, broń Boże, przy nawet najgorszej jakości drogach, przy najostrzejszym zakręcie, z tych kubków nic się nie wylało. Niesamowite jest też to, że macie tutaj te prawie 600 koni i 800 Nm, tę V8 pod maską, ale jak jedziecie sobie spokojnie, to kompletnie nie czujecie, że macie do czynienia ze sportową limuzyną. Ona jedzie jak A8 w dieslu albo z podstawowym silnikiem benzynowym. Subtelnie, elegancko, muskacie sobie pedał gazu, ona sobie przyspiesza, tak że w ogóle nie czujecie tego przyspieszenia, a momentalnie musicie obserwować prędkościomierz, bo tak szybko przyrasta Wam prędkość. Ten układ MHEV, który tutaj mamy, czyli miękka hybryda, polega na tym, że jak jedziecie sobie z prędkością gdzieś tam do 160 km na godzinę, zdejmiecie nogę z pedału gazu,
to od razu włącza się tryb żeglowania i silnik się wyłącza. Tak jest też w innych Audi i w innych Audi nas to najzwyczajniej w świecie mega irytuje. To chyba można zrobić w trybie efficiency. Problemem nie jest to, że się wyłącza ten silnik. Problem pojawia się, kiedy ma się włączyć i powinien być wpięty bieg. I to, czym też w przypadku S8 Audi się chwali, to to, że dopracowało tutaj ten system tak, że dzięki zastosowaniu odpowiedniej miski olejowej jest możliwe włączenie biegu nawet wtedy, kiedy silnik jest wyłączony. Co sprowadza się do tego, że jest już wpięty w momencie, kiedy z powrotem kładziecie nogę na pedale gazu i powinno to działać po prostu płynniej, szybciej i może uda nam się to sprawdzić na autostradzie. Ale zanim to sprawdzimy na autostradzie, to sprawdzimy najpierw, czy rzeczywiście, tak jak podaje producent, ta krowa, która waży 2,3 tony i ma silnego i mnie na pokładzie i full wypas z tego co widzę wyposażenie i prawie 5,2 metra długości jest w stanie zrobić setkę w 3,8 sekundy. O, żeż ty! O! Widzieliście moje okulary? Jak on zmienia biegi! Ja pitole, kurde! No powiem Wam, że wrażenia są bardzo podobne, może poza brzmieniem silnika, jak w Bentleyu Flying Spur. Tutaj sobie możecie kliknąć, żeby obejrzeć ten test. Tylko że kurna 0-100 mamy w 5,4 sekundy. Coś wolno. O! 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 Teraz to było to. Proszę bardzo. Już wiem, co wtedy zrobiliśmy źle. Mieliśmy skrzynię w trybie D, Drive, a niesamowite jest to, jak ona zmienia swoją charakterystykę. Zobaczcie, 4 sekundy, 4,04 to niby 0,2 gorzej niż podaje producent, ale mamy tak, 85-litrowy zbiornik paliwa pełen, mniej i silnego w komplecie lekcy nie jesteśmy. Przy takiej dynamiczniejszej jeździe bardzo ładnie brzmi ten silniczek. Jak wejdziecie w ten tryb Dynamic i tam wtedy ta przepustnica z tyłu w wydechu się otwiera, to jest to połączenie takiej mruczącej V8 z tym tłumikiem groźno brzmiącym, ale nie jest to takie męczące, natarczywe. To nawet trudno porównać z takimi klasycznymi sportowymi samochodami, bo tu ma taki elegancki wydźwięk. Gotowy? Na zabawę? Jesteśmy nadal we właściwym ograniczeniu prędkości 50 na godzinę. I 50 na godzinę i czuć, że już mu wypluwa przód. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że elektroniką jesteś w stanie oszukać wiele rzeczy. Aktywnym zawieszeniem jesteś w stanie oszukać wiele rzeczy. Ale nie oszukasz dwóch. Nie oszukasz masy i nie oszukasz praw fizyki. Więc nie jest tak sprawny i tak sprytny jak wiele innych sportowych samochodów. Po prostu, no czujecie już tutaj, mimo że ma aktywne zawieszenie, że to są po prostu 2,5 tony, które są pchane w prawo. Owszem, przeciążenie jest spore, może nawet dochodzi do tego 1 G, ale nadal czujecie, że prowadzicie po prostu hipcia. Ale znowu w takich dłuższych łukach, czujesz to? Prosiliście i my Waszą prośbę spełniamy, żebyśmy mierzyli też samochody 80-150. No to proszę bardzo. I to w takim zwykłym trybie efficiency, żeby nie było, że coś oszukujemy. 4,8. W trybie efficiency. No ale startowałem z poziomu 75, no, przez 3 sekundy nic się nie działo. Dopiero wtedy było pyk, załączenie i jak już poszedł, to eksplozja. No dobra, to włączymy sobie chyba ten tryb, co? Auto czy komfort? Który wolisz, Waćpan? Comfort Plus, dobrze. Pamiętaj, że w trybie Comfort Plus przekroczymy 120 km na godzinę i nie obniży nam się to nadwozie, bo on jest jednak tak zestrojony, żeby dawać Ci maksimum komfortu, najlepiej amortyzować, żeby najciszej było w środku. A cisza jest naprawdę niesamowita, bo tutaj przy 100 na godzinę to w ogóle nic nie słychać. Delikatny tylko szum opon, a nawet jak auta przejeżdżają obok nas, to są tak dobrze wytłumione, że tylko taki delikatny szmero. Bardzo podoba mi się ta jego charakterystyka. Trochę taka dokładnie jak w tym Bentleyu Flying Spurze, gdzie macie możliwość jechania nim
dostojnie i po prostu się relaksowania, odpłynięcia, włączenia sobie tego masażyku fotela, włączenia sobie wentylacji i po prostu macie wtedy cały świat w pompce. I nawet jak ktoś do Was podjedzie, bo przeczyta tam S8 z tyłu albo rozpozna samochód i będzie Was prowokował, to Wy tylko zrobicie tak. Taki jest ten samochód. A z drugiej strony ma też drugi charakter i ten charakter naprawdę pozwala szybko pojechać w zakręcie, szybko pojechać na prostej, poczuć jak ta skrzynia zmienia biegi, a to jest naprawdę coś niesamowitego. Dobra, to pojedziemy sobie takie spokojne 120 km na godzinę. Oczywiście w tej wersji mamy też kamerę Night Vision. Możecie sobie wejść tutaj, wtedy ją macie albo po lewej stronie, albo jak klikniecie View, to centralnie jest wyświetlana. No i w nocy się rzeczywiście przydaje. Zaznacza Wam i pokazuje na przykład pieszych, zwierzęta, rowerzystów odpowiednio wcześniej z odległości przynajmniej 100 metrów. I przydaje się to nie tyle podczas jazdy na autostradzie, czy nawet po dobrze oświetlonym mieście, ale przy jeździe bocznymi drogami między gdzieś tam wioskami. Tak jak mnie w Grodzisku. Naprawdę zdaje to egzamin świetnie. Wyłączył silnik, nawet widzicie, i teraz dodaje gazu. I zwłoka jest dokładnie taka sama jak w przypadku innych Audi, czyli nic tu pod tym względem się nie zmieniło. Trzeba odczekać dosłownie nawet 2-3 sekundy, żeby samochód zaczął jechać. Zobaczcie, wyłączył, uwaga, kładę nogę, 1, 2, 3, prawie 4 sekundy, zanim samochód zaczął jechać. Jeszcze raz, jest wyłączone, widzicie, uwaga, kładę nogę, 1, włączył, bo wyczuł samochody akurat przed sobą i zaczął hamować silnikiem. To akurat jest fajne, że ma też tempomat predykcyjny, czyli przewiduje, co się za chwilę wydarzy. Teraz zaczął hamować, ponieważ wyczuł, że przed nami są inne samochody. Sam włączył silnik, zapiął niższy bieg po to, żeby hamować silnikiem. Dobra, zdejmujemy nogę z pedału gazu. Wyłączył silnik. Uwaga, kładę nogę na pedale gazu. 1, 2, 3. Teraz trochę szybciej. Między 3 a 4 sekundy trwa ta zwłoka. Audi chwali się, że A8 w 2018 roku, kiedy ujrzała światło dzienne, była pierwszym na świecie samochodem fizycznie przygotowanym do autonomicznej jazdy trybu trzeciego. To oznacza, że mogliście w korku przy prędkości do 60 km na godzinę na autostradzie całkowicie zaufać autu. Nawet jeżeli stał jakiś rozbity samochód i wszystkie musiały zjeżdżać na prawy pas, żeby go ominąć, to A8 była w stanie i jest w stanie to zrobić. I wtedy nawet nie przypomina Wam, że musicie trzymać ręce na kierownicy. Jak włączycie tego asystenta wtedy, tej jazdy w korku autostradowym, to nawet możecie sobie telewizję oglądać tutaj na ekranie, bo staje się to możliwe. Natomiast niestety to nie działa nadal. A wiecie dlaczego? Ponieważ żadne przepisy w europejskich krajach jeszcze nie przewidują tego, że moglibyście puścić kierownicę i całkowicie zaufać autu. Dlatego te funkcje są w samochodach Audi wyłączone. I nikt nie wie, czy naprawdę działają i nie dano tego sprawdzić nawet dziennikarzom. Macie tutaj 40 systemów bezpieczeństwa, które ostrzegają już nie tylko o tym, że zbliżacie się do pojazdu rowerzysty, że przekraczacie linię, że jak cofacie, to nadjeżdża coś z prawej czy z lewej strony. Jest tu nawet układ ostrzegający przed, uwaga, najechaniem na krawężnik. Albo jak wyjeżdżacie na przykład do takiej drogi jak tu, do skrzyżowania, zbliżacie się do niej i nagle ktoś będzie jechał z prawej. To Audi też wyczuje, że z prawej strony nadjeżdża samochód i albo Was o tym ostrzeże, albo Wam po prostu zahamuje, żebyście nie wymusili pierwszeństwa. Nawet ten system podnoszenia o 8 cm boku samochodu w momencie, kiedy grozi Wam zderzenie boczne, też przecież polega na tym, że z kilkudziesięciu metrów musi być wykryte auto, które jedzie z boku. Zużycie paliwa teraz z takiej jazdy, nie wiem, czy Wam coś powie, czy Was to interesuje, czy nie. 9,9 litra, prędkość przelotowa 104-105 km na godzinę, takie trochę przyspieszań, trochę hamowań. Można zejść przy jeździe stabilnej 120 na godzinę do 8 litrów, ale realnie trzeba przyjąć, że i tak będziecie 12, bliżej 15 spalali. Tak jeżdżąc dosyć normalnie, ale płynnie i żwawo. Czy to dużo, czy to mało? Najważniejsze, jak kupicie S8, to nie będzie zużycie paliwa, tylko jak duży ma bak, a ma 85 litrów, więc nawet jeżeli będziecie jeździli tak, że spalicie 15 litrów, to przejedziecie na tym spokojnie ile? 500 km? Prawie 600. Do Poznania da radę, nad morze też da radę, bez tankowania. Reasumując, naprawdę świetne auto
No właśnie. Niestety nie sportowe, bo jest szybkie na prostej, bo potrafi bardzo sprawnie przejechać zakręty, ale nadal czujecie jego masę. Po prostu nie kupuje się S8 po to, żeby jeździć nią po torze, po zakrętach, mimo że ma tą S-kę w nazwie. Natomiast jest to fantastyczne auto do przemierzania dużych odległości. Jest to fantastyczna, luksusowa limuzyna, która ma absolutnie wszystko to, czego potrzebujecie. Przede wszystkim genialne zawieszenie, najlepsze w klasie. Wnętrze, którego estetyka mnie akurat bardzo odpowiada i które nie ma żadnych niedoróbek. Natomiast umówmy się, to S w nazwie nie oznacza wcale sport. Dlatego chyba lepiej kupić na przykład, nie wiem, plugina, a może nawet diesla.